just said there. Okay. Would I just record what I just said? Okej. Don wcześniej powiedział tak, że nauczyć się dzisiaj tego, żebyś potrafiła robić ten biznes w prawidłowy sposób, żebyś bardzo szybko mogła osiągnąć szybkie rezultaty sposobem, który on od wielu lat naucza i jakby propaguje. Wow, jestem zaskoczona i jest to dla mnie wielki zaszczyt, ponieważ wiem, że Don jest autorytetem w tej dziedzinie, więc po prostu dla mnie to jest mega zaszczyt, że mogę się z nim dzisiaj spotkać i porozmawiać. She is very excited and surprised that you can teach her, and for her you are a great authority in that branch, and of course she has a great honor to be your guest here. Ask her if she's read my book already. Czy przeczytałaś już jego książkę? Przeczytałam pierwszy rozdział o serwetkowych prezentacjach, ponieważ do tej pory tylko tyle mi kazano przeczytać, a ja robię to, co mi lider, tak naprawdę każe. O pierwszym rozdziale czy o pierwszych 4 rozdziałach? O pierwszych 4 rozdziałach. Pierwsze 4 rozdziały czytałam, takie miałam polecenie lidera. He read 4 chapters of your book because leaders told her that it is needed to read it. Okay, good. Tell her that I'm going to do a Zoom training now for you, which you're recording, and that if she has a question, write it down. I'll answer it after the training. But if I interrupt to do the question, 9 times out of 10, it's what I'm getting to next anyway, and it'll take so much longer doing it that way. Więc on zrobi ci taką krótką prezentację, która będziesz mogła ją używać do tego, żeby innych ludzi też uczyć na podstawie tego, że im puścisz tą prezentację. Natomiast jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, zanotuj sobie je w trakcie i na koniec możesz je zadać, żebyś nie zadawała je w trakcie, jak on będzie mówił, żeby to za długo nie trwało, ponieważ ten meeting chcę, żeby był w miarę krótki, żebyś mogła go łatwo wysyłać komukolwiek do później mailem czy jakkolwiek. Oczywiście, bardzo dziękuję. Thank you very much, of course. Okay, I started 25 years ago with the company I've been with now, and I started with 4 distributors, and those have grown to 1.4 million. Ja zaczynałem 25 lat temu z firmą, w której obecnie jestem, od 4 pierwszych dystrybutorów, którzy urośli do grupy 1 400 000 ludzi. 95% of those came from the original 4. 95% z nich właśnie pochodziło z tych oryginalnych pierwszych 4 osób. So that should show you that you do not have to note the word recruit a lot of people to build a large organization. To więc pokazuje ci, że nie musisz rekrutować dużej ilości ludzi, żeby zbudować bardzo wielką organizację. Now, we do not recruit people to sell. We sponsor and teach people to duplicate. And duplication is when you sponsor someone, there are 3 levels deep. My nie rekrutujemy ludzi do sprzedaży, my sponsorujemy ludzi i duplikujemy. A jesteś zduplikowana wtedy, kiedy masz zbudowaną strukturę do 4 poziomów niżej. So all these people that are trying to teach your people to recruit people to sell their products are making a huge mistake. Wszyscy ludzie, którzy myślą, że trzeba zarekrutować ludzi do sprzedaży ich produktów, są w bardzo dużym błędzie. It is impossible for a salesperson doing sales can ever make it big in network marketing, and I'll explain why. To jest wręcz niemożliwe, żeby sprzedażowiec typowy, robiąc sprzedaż, sprawił, żeby ten biznes był naprawdę duży dla niego. In my book, in napkin presentation number 4, it teaches that your business should look like the biggest building you've ever seen in your life, and that represents huge income. W mojej książce w 4. prezentacji serwetkowej opowiadam o bardzo dużym budynku, który reprezentuje taki twój duży przychód. I to jest właśnie taki symbol jakby twojego biznesu, jak on powinien wyglądać. But see, you cannot see the building
and you cannot see the huge income until you do a foundation for it. I nie będziesz widzieć tego dużego budynku, ani tego dużego przychodu swojego, jeżeli najpierw nie zbudujesz solidnych fundamentów. So when you're duplicating and going 3 levels deep, you're building a deep foundation so you can build a huge business. Więc jeżeli duplikujesz, to budujesz właśnie solidne fundamenty, które najpierw ci właśnie pomogą, żeby ten budynek zbudować. Salespeople are so busy recruiting new people that they never spend any time with anybody to get the duplication going. Sprzedażowcy przeważnie nie mają czasu na to, ponieważ są tak zajęci rekrutacją, że nigdy nie budują tych fundamentów. I'll give you an example. A non-sales type will recruit a salesperson thinking they're going to make a lot of money because that person will recruit a lot of people. Dam ci przykład taki, że osoba, która nie jest typowym sprzedawcą, wchodząc do tego biznesu, myśli sobie, jak ja sobie zarekrutuję kogoś takiego, kto zna się na sprzedaży i jest takim typowym handlowcem, to on naprawdę zrobi mi świetną robotę tutaj i zarobię przez to, nie? A good salesperson can recruit 50 to 100 people in 6 months to a year. Dobry sprzedażowiec potrafi zarekrutować od 50 do 100 ludzi od pół roku do roku. At the end of the year, you look at their genealogy and they have not duplicated themselves one time. They might be 1 levels deep in a few places, but that's it. I jak popatrzysz na drzewko takiej osoby sprzedażowej, to ta osoba praktycznie nie jest duplikowana w żadnym miejscu. Może są jakieś pojedyncze miejsca w tej strukturze, gdzie ktoś tam ma jakiś jeden więcej poziom, ale przeważnie to jest tylko jeden poziom, taka płaska struktura. So now people are dropping off faster than they can add them. So he thinks there's something wrong with the company, the product, the marketing plan, their sponsor, but someone shows them another hot program and they're off to the races on the new program. Teraz zaczynają ludzie powoli odpadać mu z tej struktury po takim roku, powiedzmy. Więcej ludzi jakby odpada, niż on jest w stanie zarekrutować. I ktoś pokazuje takiej osobie nowy program, nowy hot deal tak zwany. A year goes by, the same thing happens over again. Now they're on to their next program. Some of these people out there have been in 2, 3, 4, 5 different companies. No i ta osoba przeskakuje do tego nowego programu. Za rok znowu dzieje się to samo. Znowu ktoś mu pokazuje nowy program, znowu przeskakuje i na pewno znasz, czy wiele osób zna takie osoby, które są w 3, 4, 5 programach po kolei i jakby nie robią tutaj żadnego. You've heard the definition of insanity, doing the same thing over and over again and expecting a different result. Pewnie znasz definicję szaleństwa, że robiąc coś ciągle jednego i tego samego, oczekuje się lepszych rezultatów, innych rezultatów. I'll tell you a true story about a guy by the name of Jimmy the Butcher Smith. He was a butcher for 40 years and he had to retire because of a back injury. Powiem ci przykład takiego człowieka, nazywał się Jimmy the Butcher Smith, który przez 30 czy tam 40 lat był w zawodzie rzeźnika i odszedł na emeryturę ze względu, czy na rentę ze względu na uraz pleców. Now notice that he got into network marketing. He loved network marketing, but he never did network marketing. He did sales. On bardzo kochał network marketing, mówił, i tak naprawdę nigdy nie robił tego network marketingu, ponieważ robił cały czas sprzedaż. See, when you run into someone who's been in 2, 3, 4 different companies, let them know that they did not fail in network marketing because they never did network marketing. They got in it, but they did sales, and sales does not work. I jeżeli masz takie osoby, które przeskakują z jednego programu do drugiego, powiedz im, że nie ponieśli porażki w network marketingu. Oni po prostu nie robili network marketingu, ponieważ oni robili sprzedaż, a sprzedaż po prostu nie działa. Now, Jimmy the Butcher was in network marketing then for 10 years. Every year he had a different program. He never made any money. Jimmy był przez 10 lat w 10 różnych firmach. Co roku zmieniał firmę i przez te 10 lat nie zarobił żadnych pieniędzy. He came across my training and he learned that we do not recruit people to sell, but we sponsor people to duplicate, to build a family of consumers.
on natknął się na treningi Dona i zauważył, że my nie robimy sprzedaży, my nie rekrutujemy ludzi do sprzedaży, my sponsorujemy i duplikujemy i budujemy rodzinę konsumencką. By the time he was 70 years old, he was worth 35 million. When he got to 92, he was worth 90 million. Kiedy miał 70 lat, jego majątek wzrósł do 35 milionów dolarów, a dzisiaj ma 92 lata i jego majątek wynosi 90 milionów dolarów. We have the tape of an interview he did with Eric Worre, where twice in the interview he mentioned my name and that I'm 100% responsible for his success. I on dawał kiedyś wywiad Ericowi Worriemu i tam podczas tego wywiadu dwukrotnie wręcz wspomniał, że 100% jego sukcesu zawdzięcza właśnie Donowi, tego co się od niego nauczył. Another quick testimony, a guy named Jordan Adler was with a company for 11 years doing sales, never made any money, and he found my book in a garage sale and bought it for 25 cents. Innym przykładem człowieka był Jordan Adler, który przez 11 lat pracował, wydawało mu się, że w network marketingu, też nie zrobił żadnych pieniędzy. Natknął się na książkę Dona na wyprzedaży garażowej, za 25 centów ją kupił. I'll give you a personal testimony. I already told you how many people I have in my organization over 25 years, and our company has a lot of great health products. But by accident, I actually have sold one product in 25 years. Jeszcze wracając do Jordana Adlera, on teraz jest właśnie multimilionerem. Natomiast Don jeszcze swoje też świadectwo może Ci podać, ponieważ on przez 25 lat jest w obecnej firmie i przez te 25 lat, mimo że tam jest ponad 160 produktów obecnie bardzo dobrej jakości, prozdrowotnych zresztą też, nie sprzedał przez ten czas praktycznie ani jednego produktu. Raz produkt sprzedał przez zupełny przypadek, a mimo to jego cała struktura wynosi 1 400 000 ludzi. But see, last month my volume was over 13 million, and for the year we'll end up over $150 million. And of course, that's more than 90% of the 2,000 network marketing companies out there do. Mimo tego właśnie, że to tak wygląda, że tylko ten jeden produkt sprzedał i kiedyś tam, to w ostatnim miesiącu jego obrót struktury wyniósł 14 milionów dolarów. Roczny obrót struktury przewiduje gdzieś około 150 milionów dolarów. I to jest w zasadzie prawie że 90% z 2000 firm MLM-owych, które są na świecie, więc to są takie kwoty. So I didn't recruit anybody to sell those products. All I did was sponsored and taught the people to duplicate and build a family of consumers. Ja nikogo nie zarekrutowałem do tego, żeby sprzedawali produkty, nikogo. To, co ja robiłem, to było tylko sponsorowanie i duplikacja, żeby oni się duplikowali i budowali rodzinę konsumencką. So if you think you're selling hot health products, then I'm going to explain to you about your market, how many people you have you can talk to about what you're doing. Jeżeli pomyślisz sobie o sprzedaży produktów prozdrowotnych, to chcę Ci powiedzieć o rynku, na którym przyjdzie Ci, czy przyszło Ci działać. See, only 15% of the people in the world at any given point in time are sick, hurt, or into health. Tylko 15% ludzi na świecie jest albo chorych, albo cierpią z powodu bólu, albo są w ogóle zainteresowani zdrowiem swoim. He froze. No, I have it. Okay. Don't worry. And that breaks down to 8% are really into health. I z tego 15%, 8% to są właśnie ci ludzie, którzy są faktycznie zainteresowani swoim zdrowiem. Anybody that would argue that point, I say measure the square footage of all your health food stores in town, then all your supermarkets in town, you won't even have 8%. A każdy, kto się ze mną nie zgodzi, zawsze rekomenduję, żeby przeliczyli, jaki metraż kwadratowy jest w ich sklepach czy w supermarketach przeznaczony na produkty prozdrowotne i oni tam nawet nie będą mieć tych 8%. So you have a very small market
of 8%. Now you have a lot of competition. I tu właśnie to jest, że masz bardzo mały rynek. I oprócz tego jeszcze jest bardzo duża konkurencja w tym momencie. 100% of the people in the world not in network marketing do not understand it. 80 to 90% of the people who are in it don't understand it. And you'd be amazed how many company owners don't understand it. A jeszcze jedna rzecz to jest taka, że 100% ludzi, którzy są poza network marketingiem, nie rozumieją tego network marketingu, o co chodzi. 80 do 90% ludzi, którzy są nawet w network marketingu, też nie wiedzą, o co chodzi. I byłabyś zdumiona, jak wielu jest właścicieli firm MLM-owych, którzy kompletnie też nie rozumieją, na czym powinien polegać network marketing. So all these new companies starting up out there, they spend millions of dollars getting ready to launch a new product or service, and they all make the same mistake. They recruit a sales manager. I wszystkie nowe firmy MLM-owe, które wchodzą na rynek, wprowadzają swoje nowe produkty czy usługi, robią jeden i ten sam błąd, każda z nich. Próbują zarekrutować menadżera sprzedaży, żeby sprzedawał ich produkty. Okay. So why would you recruit a sales manager when you're not in sales? You're in network marketing. There's a difference. Zadaję im pytanie, dlaczego wy rekrutujecie menadżera sprzedaży, skoro my nie jesteśmy na sprzedaży, my jesteśmy w network marketingu. This person they recruit never sponsored a person a day in their life, never built a business in network marketing. So why did they recruit a sales manager? Taki menadżer sprzedaży nie zarekrutował nigdy kogoś, powiedzmy, nie zasponsorował nikogo, nie zbudował dużej organizacji, więc dlaczego wy zatrudniacie kogoś takiego? They recruited a sales manager to sell their products. Oni zatrudniają menadżera sprzedaży, żeby on rekrutował ludzi do sprzedaży ich produktów. We do not recruit people to sell our products. We sponsor and teach to duplicate. My nie rekrutujemy ludzi do sprzedaży. My sponsorujemy, uczymy i duplikujemy i budujemy struktury. So you got a small market. You have a lot of competition. Now here comes the worst part. 95% of the people do not want to sell. Więc mamy mały rynek, mamy bardzo dużą konkurencję i teraz jeszcze najgorsza rzecz, że 95% ludzi na świecie nie lubi sprzedaży. In America, on our news a few weeks ago, they were talking about this, and it said that 4.7% of the people in America want anything to do with selling. W Ameryce był ostatnio taki reportaż w telewizji i mówiono, że 4,7% ludzi w ogóle, w całej populacji chce w ogóle sprzedawać. So note that the 90% of the people in network marketing who do not understand it are looking for the 5% of the people to sell that can't make it. Zobacz sobie jakaś sytuacja. 90% ludzi, którzy tego nie rozumieją, próbuje zarekrutować te 5%, które może to robić. So the way we do the business, you're going to see where you're going to have a market of 100%. Jeżeli popatrzysz na nasz system, to będziesz mieć rynek tak naprawdę 100%. And because of our app, our system and technology, you're going to see how you will be able to do in 3 to 5 years what took me 25, because we didn't have technology when I got started. Z powodu tego, że mamy teraz technologię, aplikacje, system, będziesz w stanie zrobić to, co ja zrobiłem w ciągu 25 lat, w ciągu 2 do 5 lat. To wszystko dlatego, że my, kiedy robiłem wcześniej, nie było tej technologii kiedyś. Yeah, I want to spend a minute talking about activity. This is how many people in your downline are actively building a business. Jeszcze ci powiem o aktywności, jak to wygląda, jaka ilość osób aktywnie buduje w strukturach faktycznie ten biznes. The average for the entire world industry is about 5% of the people are actively building a business. Średnia taka jest w tej branży, że 5% struktur tylko buduje aktywnie biznes. So because they're not duplicating, that's what's happening.
And most of the companies in the world right now are going down. Big organizations are going down because they've got to the point where they're losing people faster than they can add them. People are jumping from one company to the next all over the place. You know, they're just not duplicating. They need to start teaching their people to duplicate. I ponieważ nie ma tej duplikacji w tych wszystkich firmach, zaczynają tracić, zaczynają ludzie przeskakiwać z jednej firmy do drugiej i oni sobie zaczynają zdawać sprawę, że trzeba tych swoich dystrybutorów nauczyć tej duplikacji. See, we coined the phrase that, like, when you understand network marketing, and people understand it when they read my book, it's sold 11 million copies, it's in all the major languages. So they understand it, and they understand that you have to duplicate. I można by powiedzieć, że my uczymy ludzi, jak duplikować i w książce, która się sprzedała w 11 milionach egzemplarzy na całym świecie, jest dlatego tak popularna, ponieważ jest to po prostu taki przewodnik, jak uczyć duplikacji innych. I want to give you a simple analogy, makes it very, very clear. If you owned a brand new Lamborghini or Ferrari, would you let your best friend go for a drive around the block in it if they did not know how to drive? Chciałbym Ci tu taką bardzo prostą, czystą analogię przedstawić, żeby to łatwo zrozumieć. Gdybyś miała całkiem nowe Lamborghini albo Ferrari, czy dałabyś komuś jeździć, jeżeli byś wiedziała, że ten ktoś nie potrafi jeździć tym samochodem? Now, my wife and I, we did training seminars in over 35 countries. I've asked hundreds of thousands of people that question, and everybody says, no way would I do that. Let them drive if they didn't know how to drive it. Ja robiłem w 35 różnych krajach konferencje razem z moją żoną Nancy i setki tysięcy ludzi, kiedy pytałem ich to pytanie, to mówili, że nie ma takiej opcji, żeby oni komukolwiek dali jeździć, jeżeli on nie wie, jak się jeździ tym samochodem. So look at the way most people are doing network marketing. It takes them just forever to teach people about their company, product, and marketing, to spend hours on that. They don't spend 1 minute teaching them how to drive the vehicle. Zobacz, jak wygląda w tej branży sytuacja. Ludzie często spędzają godziny czasu na to, żeby nauczyć innych, jak wygląda ich firma, jak wyglądają produkty, plan marketingowy, natomiast nikt z nich nie spędza minuty na to, żeby ich nauczyć, jak się powinno jeździć. When we did these seminars, I always started off by asking the people, when you sponsor a new person in your business, how much teaching and training time does it take you before you can your new person can sponsor somebody? Zawsze też zadawałem na tych różnych konferencjach pytanie ludziom, jak dużo czasu zajmuje wam, żeby nauczyć kogoś, żeby on mógł zasponsorować drugą osobę? Can you teach them enough in 1 or 2 hours? No. How about 2, 3 days? No. Then I ask them, how many of you have people who've been with you 3 and 4 months and they still haven't sponsored anybody? Over half the people in the room will raise their hand. Pytałem się, czy zajmuje wam to 1 godzinę, 2, czy może 2-3 dni. Oni mówili nie. I w końcu zapytałem, a ilu z was zajmuje to więcej niż 2-3 miesiące i te osoby, które żeście zasponsorowali, nie były w stanie zasponsorować do tej pory nikogo. Więc połowa z tych ludzi na tej sali dźwigała ręce, że tak właśnie się dzieje. Then I'd say, how would you like to know why they haven't sponsored anybody? And everybody's sitting on the edge of their chair. I pytałem się dlaczego, czy chcecie wiedzieć, dlaczego ci ludzie nie zasponsorowali do tej pory jeszcze nikogo. Większość ludzi z niecierpliwością czekała na odpowiedź. The reason they haven't sponsored anybody is because nobody taught them something that they can do. It's one thing if you can do something, but you have to have something you can teach your people they can do. Więc dlatego powodem tego jest to, że nikt nie nauczył tych ludzi, co oni mogliby zrobić. Więc to, że ty potrafisz na przykład coś zrobić, to nie znaczy, że oni też to będą umieć, dopóki ty nie nauczysz ich tego, jak ty to robisz sama. The secret to our system is we actually teach people not to talk.
The more you talk, the more people think they can't do what you're doing. And the more you talk, the more they think they don't have time to do it. Sekretem naszego systemu jest to, żeby jak najmniej mówić ludziom, ponieważ im więcej będziesz mówić, tym bardziej te osoby będą myślały, że nie będą potrafiły się tego nauczyć, czy powtórzyć za tobą, a dwa, że nie będą mieć czasu na to, żeby tak samo mówić jak ty. Anyway, when you use our system and our technology and app, you'd be amazed how fast you can get people starting to sponsor. Jak będziesz używała naszego systemu robienia tego biznesu, to zobaczysz, jak szybko ludzie są w stanie wystartować z tym wszystkim. See, where you have doing the way most people are doing it, they have a small market, small, people into health, a lot of competition, nobody wants to sell. The way we do it, we have a market of 100%. You'll see that in a couple minutes. Większość ludzi ma po prostu bardzo mały rynek, ma dużą konkurencję, ma ponad tylko 5% ludzi, którzy chcą sprzedawać. My natomiast mamy 100% rynek i zaraz ci nauczę tego, jak to się powinno robić. Because the way we approach a prospect, 95% of the people want something. The other 5% on the top already have it all, and they'd like to live forever, so we say they can make great customers. Tak jak my ukierunkowujemy ludzi, to mówimy im, że 95% społeczeństwa tak naprawdę czegoś pragnie w życiu, więc oni jakby są na pewno zainteresowani naszym systemem. Natomiast 5%, pozostałe 5% to są osoby, które już praktycznie wszystko mają i one w zasadzie mogłyby zostać tymi naszymi wspaniałymi klientami. So I'm going to go over our system here in about a minute, but once you understand this, it's like we hand you the keys to the vehicle, you get in it today, you start going down the freeway, sponsoring and teaching and building your business, and know while you're building your business, you can learn about the company, products, and marketing plan, the vehicle. To, co ci za chwilę powiem o naszym systemie, jeszcze tak krótko ci wspomnę, że to wygląda tak, jakby ktoś wręczył ci kluczyki do samochodu. Ty wsiadasz do tego samochodu i jedziesz, od razu jedziesz, podczas tej drogi sponsorujesz, później uczysz się jeszcze wszystkiego o produktach i o planie marketingowym, ale już od razu wsiadasz i jedziesz. The people who think they're selling products, for them it's like they have to lift the hood up on the vehicle, take the whole engine apart, put it back together again before they can even talk to somebody. Osoby, które mają takie nastawienie sprzedażowe z kolei, to one jakby mają takie podejście, że otwierają klapę tą z przodu, maskę samochodu, wyciągają silnik z zewnątrz, rozkręcają go na części, wkładają z powrotem, poznają wszystko, zamykają klapę i dopiero potem jadą. Dlatego tak długo czasu to zajmuje. So I'm going to teach you how we do this, and I want you to keep track of how much time it takes me to teach you how to do this. Teraz ci pokażę, na czym rzecz polega. Ja sobie ubieram taką czapeczkę z napisem On Your Life. Ja jej nie mam, sorry, I have to buy something like that also. So these hats you can have made anywhere. It says Own Your Life. We have a pin that says Own Your Life. So if you don't have the hat or you don't have the pin, I'll tell you exactly what to say. Więc taką czapeczkę możesz sobie zakupić wszędzie, zrobić ją tam, nie zlecić w ogóle. Natomiast ja używam ją do takiego celu demonstracyjnego. Trochę piszę na niej Own Your Life, czyli miej swoje życie na własność. Używamy też takiej pineski w kołnierzyku, ją noszę, też ma napis Own Your Life. You're talking to a friend or someone you meet. Now the person you meet, do not start this process until you've made a connection with them. Jakby na początku tego procesu systemu Dona spotykasz kogoś i rozmawiasz z nim. Może to być znajomy albo jakiś zupełnie nieznajomy, ale pierwszą rzeczą, jaką pamiętaj, jaką zrobisz, to najpierw jest to, żeby z tą osobą nawiązać jakąś relację, jakąś znajomość, żeby to nie była zupełnie taka zimna znajomość, że nic o tej osobie nie wiesz. So you're talking to a friend and during the conversation, simply ask them, have you ever thought about what it would be like if you could own your life?
podczas takiej rozmowy z jakimś twoim przyjacielem, znajomym, po prostu zapytaj, czy kiedykolwiek myślałeś, jak by to było, gdybyś miał swoje życie na własność. Just tell them that stands for having time, money, and health. And most people do not know even one person that has all three. To mniej więcej oznacza, że masz czas, zdrowie i pieniądze w tym samym czasie. A większość ludzi niestety nie zna nikogo, kto by miał te 3 elementy naraz. Now, young people, millennials, they have a little money. Let's say they're making 60 to 100,000 euros a year. They have a little money, but they don't have any time because their job and their commute and things they have to do, and their health's okay. Młodzi ludzie może już zaczynają zarabiać coraz lepsze pieniądze, tam 60-100 tysięcy na rok, natomiast nie mają czasu kompletnie na swoje życie, bo często dojeżdżają do pracy, jakieś tam nadgodziny i tak dalej. Za to ich zdrowie jeszcze jest w miarę okej. Now, older people, they have a lot of time, but they're running out of money and their health's going bad. Starsi ludzie z kolei mają już bardzo dużo czasu, ale nie mają powoli pieniędzy i też zdrowie też już coraz gorsze. So it's a simple question. How would you like to be able to own your life and have time, money, and health at a time in your life when you can enjoy it with your friends and family? Więc jak to komuś wyjaśnisz, o co chodzi, to zapytaj się go, w jaki sposób chcesz cieszyć się takim życiem, żeby mieć swoje życie na własność w takim miejscu swojego życia, czy czasie twojego życia, kiedy mógłbyś się tym cieszyć najbardziej, z osobami, które najbardziej kochasz. So what can they possibly say? They could say, no, I just want to keep my stupid, dead-end, boring job for the rest of my life and end up broke. Or they say, gee, that sounds interesting. Can you tell me more? I co oni mogą ci odpowiedzieć na takie pytanie? Mogą ci powiedzieć tak, o hej, wiesz co, ja tam wolę utrzymać moją starą, głupią, nudną pracę i potem i tak przejść na emeryturę spłukanym, a inni z kolei mogą powiedzieć, wiesz co, może to jest coś interesującego, powiedz mi coś więcej na ten temat. See, anybody can do this, what we call the 1-minute presentation. That's all it takes without translation, 1 minute. People who do that, they can build a business because the tools will take over, do all the talking. I to jest ta właśnie 45-sekundowa prezentacja, która bez tłumaczenia zajmuje jakąś minutkę, więc każdy może to się nauczyć tego, natomiast całą resztę przejmuje jakby rola wszystkich innych narzędzi w momencie, kiedy chcesz dalej prowadzić jakby nauczanie tego systemu. Now, the system has 3 steps. You just saw the first step takes 1 minute. The second step, you have to introduce the concept to them. If they want to own their life, they need to understand network marketing. System ma 3 kroki. Właśnie przed chwilą ci przedstawił pierwszy krok. Natomiast drugim krokiem jest przeczytanie czy nakłonienie go do przeczytania książki, która jest jakby, musisz wytłumaczyć komuś, że jeżeli chce mieć swoje życie na własność, to musi rozumieć, co to jest, a żeby zrozumieć, to właśnie musi przeczytać tę książkę. Now remember, when they understand it, now they'll know how to drive. So what you're going to do is you're going to tell them, you'll send them the first 5 chapters of my book by either audio or print. Więc jeżeli pamiętaj, że rozumienie network marketingu to jest mniej więcej taka analogia jak do tego, że potrafi ktoś jeździć, więc zawsze im proponujesz, że prześlesz im pierwsze 4 rozdziały tej książki, żeby oni to przeczytali i zrozumieli. So you can send it to them right out of the palm of your hand with your mobile device. Więc możesz to przesłać wprost ze swojej ręki i z telefonu. So why do we want to be able to have them in audio? Well, it's because people are saying they don't have time to read. Okay, now they can listen to the audio on their commute, their job. In fact, you go to any town in the world during commuter time, look at the traffic. There's one person in 90% of the cars, all on the, they hate their commute, probably on their way to a job they hate. They're going to be there for 35 years. They can listen to that while they're on their commute, change their whole life.
Dlaczego ja tutaj mówię o wersji audio, że możesz im zaproponować w wersji papierowej albo w audio? W audio jest na tyle ważne, że większość ludzi nie ma niestety czasu w dzisiejszych czasach, a jak mają coś do posłuchania, to mogą to słuchać podczas robienia obiadu, podczas joggingu, podczas jakichś innych aktywności i zobacz sobie nawet jak oni dojeżdżają do pracy, też większość ludzi jest po prostu też bardzo zajęta, siedzi czasem w korkach i też mogłaby sobie spokojnie to wtedy słuchać, więc tu jest też taka możliwość, że jest no, taka możliwość słuchania tego. See, before we had the app and technology, you would send the book to somebody, you'd have to go to the post office, pay the postage, wait for them to get it. Might take them 5 days before they would get it. Jak nie było kiedyś technologii aplikacji, to my musieliśmy wysyłać tą książkę komuś pocztą tradycyjną, więc to trwało po prostu dosyć długo, zanim ta osoba dostała tą książkę fizycznie. So then you would call them and ask them, have you received the book? They say they did. Have you read the book? They say they did. You'd be amazed how many people will lie to you. They did not read the book. I potem często dzwoniłaś do nich i pytałaś się, czy oni dostali tą książkę. Oni mówili, że tak, czy przeczytali, i mówili, że tak, a byłabyś zdziwiona, ile osób właśnie ci okłamało wręcz, bo nawet nie zajrzało do tej książki. See, we call that cooling off, because from the time you talk to them till the time they received it, they cooled off and have lost interest. My to nazywamy takim wystyganiem, chłodnięciem, bo od momentu, kiedy oni się jakby tak rozochocili na ten pomysł, to do momentu, kiedy dostawali tą książkę, to już zdążyli wychłodnąć w swoich emocjach. You can actually send them the book right while you're talking to them. So when you hang up the phone, they have it right then, no time to cool off. Kiedy mówisz z nimi, przez telefon rozmawiasz, to możesz właśnie w tym samym czasie wysłać do nich z aplikacji telefonu tą książkę i jakby nie ma tutaj tego momentu, kiedy oni zdążą wystygnąć. So the app has what's called tracking. So as soon as they open up the book, you get a ping on your mobile device letting you know they started to read it. And if they hang up before they finish the 5 chapters, you get another ping saying they partially read it. And then when they finish reading it, you get another ping saying they finished reading it. Aplikacja ma też taką fajną funkcję trackingu, że kiedy wysyłasz tą aplikację, jakiś materiał z tej aplikacji, to osoba, która to odbiera, to od razu ci aplikacja daje sygnał, że ona otworzyła ten materiał. Albo jak skończyła w połowie, to że ona częściowo przeglądnęła, albo jeżeli skończyła w ogóle, no to też masz sygnał, że skończyła przerabianie tego materiału. So how cool is that? You know exactly when they finish reading it. So can you imagine that they just finished it, within 10 minutes they get a call from you? I wiesz, jakie to jest fajne, że ten tracking jest, bo jak ty dostaniesz sygnał, to możesz sobie, wyobraź sobie, że możesz w ciągu 10 minut do nich zadzwonić i od razu się z nimi tam, wiesz, porozmawiać na ten temat, jak widzisz, że skończyli czytać tą książkę. Now remember time, you know, it was their time to read the 5 chapters. It only took you 1 or 2 minutes to introduce the concept to them. No i pamiętaj też o kwestii czasu, bo kiedy ty im przedstawisz ten koncept tego przeczytania tej książki, to jest już ich czas, to nie jest twój czas, bo ty nie poświęcasz na to, żeby im tłumaczyć tą książkę, bo oni sami ją czytają i muszą sami zrozumieć. So when they finish the book, now you want to have them go to the app, and you're going to see when you go through the app, a demonstration from my partner, Jeff Romaldi. He links his phone to his computer, shares the screen, and shows you how you send the book out. I jakby trzecim etapem tutaj jest to, że później możesz przesłać po przeczytaniu tej książki, możesz przesłać tych ludzi do aplikacji, gdzie oni mogą sobie w tej aplikacji zobaczyć różnego rodzaju dalsze materiały, które będą pogłębiać ich wiedzę na temat network marketingu i mogą też zobaczyć prezentację jego partnera Jeffa, który pokazał, w jaki sposób można wykorzystywać tą aplikację do dalszego nauczania. So it's kind of a learning curve, because once you've done this 2 times, it'll take you about 20 seconds to send the book or the audio out to people anywhere in the world. To tylko kwestia nauczenia się szybkiego, bo naprawdę zajmie ci to może 2 sekundy później, kiedy będziesz chciała wysłać jakiś materiał komuś i od razu to będzie ktoś otrzymywał.
So quick review, you have the number 1 minute for the Own Your Life first step. Introduce the reading of the book, another maybe 1 or 2 minutes there, and then another introduction to the app, another minute or 2 there. Your total talking time from the time they are ready to go to the website of your company is somewhere between 6 and 10 minutes. I tak podsumowując cały system Dona, ile on trwa, to pierwszy punkt, pierwszy etap, ta On Your Life Presentation, to jakaś minutka. Drugi etap, kiedy wysyłasz im książkę, to jest 1-2 minuty. 3, kiedy odsyłasz ich do aplikacji, to też jest 1-2 minuty, więc twój totalny czas na to, żeby komukolwiek zaprezentować network marketing, to jest od 6, powiedzmy maksimum do 10 minut na taką osobę. So now compare that time to the time it takes you if you're trying to recruit someone to sell. And as your company adds more products, you know, they think they have to learn about all the products before they can talk to someone. That's why it takes them 2, 3, 4 months before they'll even talk to someone now, because the way they're approaching it, the people think they have to try the products. They think they have an experience with the products. We don't run into any of that. I jak sobie porównasz to, jeżeli robisz to pod względem produktowym i próbujesz ludziom pokazać produkty, jeżeli ma firma bardzo dużo produktów, to każdy, kto zobaczy, że ta firma ma tyle produktów, to myśli sobie, że teraz musi się wszystkiego nauczyć na temat tych produktów, musi je poznać, musi je przetestować, musi mieć jakieś doświadczenie, co to są za produkty. I teraz możesz sobie uzmysłowić to, dlaczego im zajmuje to tak wiele czasu, zanim oni cokolwiek ruszą w tym systemie. Good place to take a photo and stop the recording and then answer questions. Okay, wait.